Nazywam się Krystyna Kmiotek, na co dzień jestem pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej. Zajęcia, które prowadzę ze studentami, dotyczą głównie zarządzania zasobami ludzkimi i wszelkich przedmiotów specjalistycznych pokrewnych z tą dziedziną. Angażuję się również w projekty o charakterze badawczym, także częściowo edukacyjnych. Mam na myśli tutaj projekty w ramach programu Erasmus, których celem jest doskonalenie kompetencji i wsparcie nauczycieli w zakresie kompetencji dydaktycznych. Termin ten odnosi się do idei dzielenia się tym, co posiadamy, z innymi. Przykładem tutaj może być zwykła książka. Jeżeli ja ją kupiłam, mogę pożyczyć ją koledze, koleżance z pracy i oni nie muszą już płacić, kupując nowy egzemplarz, a mogą tę książkę przeczytać. Z drugiej strony, tego typu działania, dzielenie się z innymi tym, co posiadam, może być również źródłem dochodu. Na przykład, jadąc do Krakowa samochodem, mogę zaprosić inne osoby, korzystając właśnie choćby z BlaBlaCara, i wtedy koszty podróży rozbijają się na więcej osób, a z drugiej strony ja mogę cieszyć się towarzystwem innych osób podczas podróży. A więc sharing economy odnosi się do wymiany, do wypożyczania, wymiany barterowej, pożyczania wszelkiego rodzaju dóbr, czy też świadczenia usług w oparciu o platformy internetowe. Jeżeli mówimy o tradycyjnym i nietradycyjnym podejściu do ekonomii współdzielenia się, możemy tutaj na ten problem spojrzeć z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze modelu biznesowego, a po drugie z perspektywy działań polegających na dzieleniu się. Ta chęć do dzielenia się swoimi dobrami, ale także potrzeba towarzyszyła człowiekowi w zasadzie od zarania dziejów. Ponieważ jedni mieli dobra, których nie mieli inni, i w związku z tym wzajemna wymiana gwarantowała przeżycie obu stronom. To był warunek konieczny. Natomiast jeżeli chodzi o tradycyjny model biznesowy i model oparty na ekonomii współdzielenia się, to tutaj jest zupełnie inne podejście po pierwsze do własności, ale także do modelu biznesu. W tradycyjnym rozumieniu producenci produkują dobra, czy też oferują usługi potencjalnym klientom w celu zaspokojenia ich potrzeb, a więc musi być obecna potrzeba i na tę potrzebę odpowiada firma. I w ten sposób kreowany jest produkt i tworzony jest, czy rozwijany jest rynek. Natomiast w przypadku ekonomii dzielenia się my nie odpowiadamy na potrzeby rynku. My dzielimy się tym, co mamy, a więc mając wolny pokój w swoim mieszkaniu, możemy zaoferować turystom odwiedzającym Rzeszów zatrzymanie się u nas. My zarobimy pieniądze, będziemy mogli poznać osoby z innych krajów, z innych kultur. Natomiast osoba zyska również nie tylko tańszy koszt pobytu, ale także możliwość bezpośredniego poznania mieszkańców Rzeszowa. Odnosząc kategorię sharing economy do edukacji, można powiedzieć, że zyskują na tym wszyscy. Z perspektywy studenta jest to świetna sytuacja, dlatego że mają oni możliwość w oparciu o platformy internetowe pozyskania dodatkowej wiedzy, nauczenia się rzeczy nowych w sposób łatwy, atrakcyjny dla nich. Jednocześnie też mogą korzystać z różnych źródeł, z różnych sposobów uczenia się, co znacznie ułatwia proces edukacyjny. Również nauczyciele mogą korzystać z tego typu platform i źródeł wiedzy w internecie, aby doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne, ale także aktualizować swoją wiedzę. Jedynym mankamentem, który tutaj można zauważyć, podobnie jak w innych obszarach sharing economy, jest kwestia zaufania. To znaczy, na ile źródła, z których korzystamy, są godne zaufania, prawdziwe i sprawdzone. Przykładem tutaj może być Wikipedia,
Studenci bardzo często korzystają w swoich pracach, czy to licencjackich, czy magisterskich, nie wiedząc o tym, że Wikipedia nie jest źródłem naukowym, nie jest źródłem sprawdzonym. Zatem takim wyzwaniem staje się dostarczanie treści, które są sprawdzone, naukowo udowodnione i prawdziwe. No myślę, że w dzisiejszych warunkach to chyba każdy spotkał się z ekonomią współdzielenia się, może nawet nie wiedząc o tym, że to się tak nazywa. Najprostszy przykład, kwestia transportu. Korzystając z Ubera, Bolta, funkcjonujemy w ramach ekonomii współdzielenia się. Inny przykład to BlaBlaCar, ale także Airbnb. Ja tutaj podałam przykłady usług, z których korzystamy, bo są tańsze, w miarę atrakcyjne i w miarę już mamy zaufanie do nich. Niemniej jednak na co dzień też między sobą stosujemy wymianę barterową. Ja pożyczę komuś coś, ktoś mi da w zamian za to coś innego. I to też jest ekonomia współdzielenia. Wydaje mi się, że tutaj wszelkie metody interaktywne mają zastosowanie z korzyścią dla studentów. Forma wykładu czy prezentacji może być wprowadzeniem, niemniej jednak powinny być one uzupełnione właśnie metodami interaktywnymi. Wydaje mi się, że wszelkie techniki heurystyczne, twórczego myślenia, prosta burza mózgów, technika de Bono, które to techniki mogą być użyte po to, żeby zainspirować studentów, uczniów, żeby spojrzeli inaczej na rzeczywistość. Wydaje mi się, że świetne zastosowanie tutaj może mieć metoda projektów, żeby zachęcić studentów, uczniów do tego, żeby wygenerowali taki projekt biznesowy dla nich interesujący i również korzystny dla środowiska, dla otoczenia. I w ten sposób zainspirujemy ich do kreatywnego podejścia do działalności gospodarczej. Nie jestem ekspertem w tym zakresie, niemniej jednak okazuje się, że digital storytelling jest to technika, którą stosuję w swojej pracy ze studentami. Polega to na tym, że korzystamy z różnego rodzaju narzędzi informatycznych w przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji studentów. Najprostszym zastosowaniem digital storytelling jest filmik wideo, prezentacja, gdzie możemy w sposób taki przemyślany, zaplanowany przedstawić pewne treści i udostępnić je studentom, którzy w sposób wielokrotny mogą to odsłuchiwać. Jednocześnie te techniki mogą być interaktywne, co sprawia, że włączamy do nauki zabawę. Stosowanie digital storytelling jest w dużej mierze uzależnione od kompetencji nauczyciela i wsparcia technicznego, które otrzymujemy z uczelni czy szkół, w których pracujemy. Te poziomy są bardzo zróżnicowane. W niektórych uczelniach czy szkołach są laboratoria, które umożliwiają nauczycielom przygotowywanie profesjonalnych programów edukacyjnych i w związku z tym jest to swego rodzaju ułatwienie. Takim czasem, który zmusił nas do tego, żebyśmy sięgnęli po takie narzędzia, był czas pandemii, gdzie musieliśmy współpracować ze studentami w formie online, a mówienie przez parę godzin do kamerki działa destrukcyjnie zarówno na studentów, jak i na prowadzących. Więc tego typu narzędzia pozwalają nam uatrakcyjnić przekazywanie wiedzy, a jednocześnie ułatwić ten proces nauczania dla studentów.